A17 to były zakłady wytwórcze aparatury precyzyjnej w Świebodzicach, późniejsza Refa. Przyznaję, że nie bardzo mi się tutaj podoba ten raczej nieoryginalny przewód i na pewno nieoryginalna wtyczka. No i zobaczmy. Aha, i tutaj mamy pokazane sposoby podłączenia. Na tym przewodzie zasilającym coś nie styka. O. Ten przewód z tą nieoryginalną późniejszą wtyczką odkładam i zaraz przyniosę taki, który chciałbym tutaj zamontować. No to montujemy teraz wtyczkę. A tak, spokojnie, nie ma niebezpieczeństwa, że zostanie tutaj wyrwany. A ten drugi przewodzik damy po prostu tutaj. Myślę, że teraz z tą czarną, starą, oryginalną bakelitową wtyczką wygląda to dużo lepiej, też z tym czarnym gumowym przewodem. No 224, 225 pod obciążeniem, żaróweczka cały czas się żarzy, mamy tutaj 6,4. O, myślę, że teraz po wyczyszczeniu ta obudowa prezentuje się już naprawdę ładnie. No dobra, to zobaczmy jeszcze na końcu, jak to wszystko działa po zmontowaniu. Cześć! Zawsze jak jestem na targu staroci, to rozglądam się za różnymi transformatorami, zasilaczami, prostownikami, najchętniej oczywiście zabytkowymi. No i ostatnio jak byłem na targu staroci na Stadionie Olimpii w Warszawie, to w jednym miejscu trafiłem od razu cały taki pakiet. Znalazłem jeden transformator z fabryki w Świebodzicach, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Znalazłem taki domowej roboty prostownik w takiej, nie wiem, drewnianej czy sklejkowej obudowie. Coś tutaj w nim się trzęsie, trzeba będzie mu się dokładniej przyjrzeć. I jeszcze jeden chyba też prostownik z regulacją prądu ładowania, ewidentnie też domowej roboty, ale bardzo solidny, bardzo fajny, z amperomierzem. Też trzeba mu się będzie przejrzeć i pomyślałem sobie, że o każdym z tych urządzeń chciałbym może nawet w tym tygodniu, jeżeli zdążę, zrobić krótki odcinek, a tymi prostownikami chciałbym się zająć w najbliższych odcinkach, natomiast dzisiaj chciałbym się troszeczkę dokładniej przyjrzeć temu całkiem fajnemu transformatorowi, myślę, że z końca lat 50., który będzie po pierwsze fajnym uzupełnieniem kolekcji starych transformatorów. Kilka już sobie tutaj na kanale oglądaliśmy, może kiedyś postawię je wszystkie tutaj na stole i jeszcze raz sobie na nie rzucimy okiem. A poza tym myślę, że może też się czasami przydać tutaj w warsztacie do jakichś urządzeń, czy do testowania jakichś zabytkowych urządzeń. To jest transformatorek 6V, czyli myślę, że jakieś urządzenie do niego znajdziemy, a do czego on tak naprawdę służył, to o tym sobie za chwilkę porozmawiamy. Także te prostowniki na razie odstawiam na bok, nimi postaram się możliwie szybko zająć. Tak jak powiedziałem, spróbuję jeszcze w tym tygodniu, bo po prostu bardzo mnie ciekawi, czy one działają. Ciekawi mnie też, czy działa ten transformator i dzisiaj zajmiemy się tym transformatorem. Ok, prostowniki na razie odstawiłem, został tutaj na stole tylko ten bardzo fajny, nieduży, stary transformatorek, prawdopodobnie z końca lat 50., tak jak powiedziałem, transformatorek o napięciu wtórnym 6V. Możemy się przyjrzeć od razu tabliczce znamionowej, bo to jest dosyć ciekawa rzecz. Zrobię tutaj z boku miejsce i postaram się ją Wam też wyświetlić. Tutaj obok napisu transformator mamy logo producenta kryjącego się za tym kodem A17. A17 to były zakłady wytwórcze aparatury precyzyjnej w Świebodzicach, późniejsza Refa, czyli fabryka przekaźników. Fabryka zresztą sięgająca historią jeszcze czasów międzywojennych, kiedy w ówczesnych niemieckich Świebodzicach działała, założona chyba jeszcze pod koniec XIX wieku, fabryka zegarów. To jest transformator typu TPP40, to troszeczkę wygląda tak jak TRP, ale to jest chyba przypadek, tu się po prostu jakieś zadrapanie na tej tabliczce tak ułożyło. TPP40, widziałem inne modele, czy w każdym razie późniejsze modele tego transformatora o tej samej nazwie, nawiasem mówiąc już z logo, takim trójkątnym logo zakładów Refa, już nie tym numerem A17, czyli numerem zakładów wytwórczych aparatury precyzyjnej. Jak jeszcze znajdę jakieś przekaźniki czy inne urządzenia wyprodukowane w Świebodzicach, to może wtedy sobie troszkę więcej o historii tej fabryki jeszcze porozmawiamy. Postaram się troszkę więcej informacji znaleźć. Tutaj mam informacje o napięciu pierwotnym i to jest 220, ale też 125V, czyli mogliśmy ten transformatorek zasilać z sieci 220 i 125V. Tutaj prąd,
amperów nie widzę, nie jest to chyba wybite. No i mamy napięcie wtórne też troszeczkę niewyraźnie, ale mamy tutaj 6 V i przyznaję, że nie wiem, 6,6 ampera chyba tutaj jest napisane. Też nie jest to takie bardzo wyraźne. Schemat i tutaj, prawdę mówiąc, w ogóle nic nie widzę w tej rubryczce. Albo tutaj nic nie ma, nie zostało wybite, albo jest to mocno już zatarte. Czyli mamy transformator, który można było zasilać z sieci o napięciu 220 albo 125 V. Tam na pewno jest możliwość przełączenia odpowiednio tych przewodów o napięciu wtórnym 6 V. Do czego te transformatorki służyły? Prawdę mówiąc, ja identyczne transformatory zawsze widziałem w zestawie z takim starym rzutnikiem do przeźroczy czy do slajdów wyprodukowanym przez Stołeczne Zakłady Metalowe nr 2 w Warszawie. To była fabryka produkująca, czy zakłady produkujące chyba głównie lampy i to bardzo fajne, designerskie lampki stołowe, podłogowe, żyrandole, które dzisiaj cieszą się dużym, nie wiem, uznaniem wśród kolekcjonerów i osiągają całkiem spore ceny na różnych aukcjach. I między innymi w tych Stołecznych Zakładach Metalowych nr 2 powstawały także rzutniki do przeźroczy. Chyba widziałem kiedyś instrukcję, było tam napisane rzutnik dziecięcy czy coś takiego, ponieważ one służyły między innymi do wyświetlania bajek na kliszach, coś takiego jak późniejsze rzutniki Ania, ale już znacznie późniejsze, bo te rzutniki ze Stołecznych Zakładów Metalowych były chyba popularne, myślę, że w drugiej połowie lat 50. Nie wiem, czy uda mi się w tej chwili znaleźć zdjęcie takiego rzutnika. On jest bardzo ładny, z taką metalową bańką, w której mieściła się żarówka, tym, nie wiem, obiektywem i z taką specjalną ramką, na którą nawijana była klisza. I właśnie te rzutniki były zasilane za pośrednictwem tego rodzaju transformatorków. Nie wiem, czy uda mi się w tej chwili znaleźć jakieś zdjęcie, które mógłbym tutaj pokazać bez obawy, że gdzieś tam naruszę prawa autorskie, ale jeżeli nie, to wpiszcie koniecznie w internecie, jeżeli Was to interesuje, rzutnik do przeźroczy, czy diaskop, czy rzutnik do slajdów i Stołeczne Zakłady Metalowe nr 2 i na pewno zobaczycie zdjęcia tych rzutników. Ja przyznaję, że chyba 2 albo 3 razy na giełdach staroci te rzutniki, raz nawet w komplecie z takim transformatorkiem widziałem, ale były one dosyć drogie, nie wiem, coś koło 100 zł chyba taki komplet kosztował, czy nawet więcej, więc na razie odpuściłem. Mam nadzieję, że gdzieś kiedyś taki rzutnik znajdę, a skoro mam już do niego transformator, to nawet nie muszę kupować kompletu. Kiedyś na Allegro widziałem bardzo fajną aukcję, gdzie był taki rzutnik właśnie w komplecie z transformatorem, z opakowaniem, z instrukcją obsługi. Bardzo fajna rzecz, zresztą tymi rzutnikami do przeźroczy też będę chciał się tutaj częściej na kanale zajmować. Dobra, ale dzisiaj nie mówimy o rzutniku do przeźroczy, tylko mówimy o tym transformatorku, który był sprzedawany w komplecie z rzutnikiem. Przyznaję, że nie widziałem tych transformatorów przy jakichś innych zastosowaniach, aczkolwiek oczywiście nadają się one wszędzie tam, gdzie możemy z takiego transformatorka zasilać jakiekolwiek urządzenie o napięciu 6 V prądu przemiennego. Także ten transformatorek chciałbym sobie dzisiaj obejrzeć, chciałbym zobaczyć, czy on działa, a jeżeli ten transformatorek będzie działał, to przyznaję, że nie bardzo mi się tutaj podoba ten raczej nieoryginalny przewód i na pewno nieoryginalna wtyczka. To jest już wtyczka znacznie późniejsza i chciałbym ją ewentualnie wymienić na taką oryginalną wtyczkę bakelitową, jaka stosowana była gdzieś pod koniec lat 50. czy na początku lat 60. Ale tym zajmiemy się później. Najpierw może otwórzmy ten transformatorek, zobaczmy, co jest w środku, no i sprawdźmy oczywiście, czy on będzie działał. Jeżeli chodzi o sam ten transformatorek, to poza tą ciekawą tabliczką znamionową, tutaj wejściem przewodu zasilającego, tutaj wyjściem z uzwojenia wtórnego, gdzie podłączaliśmy już wtyczkę idącą do danego urządzenia, w tym przypadku do tegoś rzutnika przeźroczy. Nic właściwie ciekawego nie ma. Są tutaj kratki wentylacyjne po bokach, podstawka, być może ona miała jeszcze tutaj jakieś nóżki gumowe, ale one się nie zachowały i to jest tak naprawdę wszystko. Żadnego wejścia, bezpieczników, nic tutaj więcej nie ma. Są dwie śruby w pokrywie tego transformatorka, które zaraz odkręcę i spróbujemy to otworzyć. Ok, śruby sobie odkładam na bok. No i zobaczmy. O, super. Bardzo fajny transformatorek, czyściutki w środku, z takim
odręcznie narysowanym i przyklejonym tutaj schematem. Aha, i tutaj mamy pokazane sposoby podłączenia przewodu zasilającego z sieci 125 albo 220 V. I tutaj rzeczywiście na wejściu do tego transformatorka, na wejściu do uzwojenia pierwotnego mamy 3 przewody, ten i ten, tak jak jest to podłączone w tej chwili. Tutaj te dwa styki są zmostkowane taką blaszką. W tej chwili mamy zasilanie z sieci 220V. Gdybyśmy ten przewód podłączyli tutaj do tego żółtego przewodu, to mielibyśmy, tak to rozumiem, zasilanie z sieci 125V. Zresztą później to sobie może wypróbujemy. Mogę Wam nawet z boku tutaj jeszcze pokazać zdjęcie tego schemaciku, który jest tutaj przyklejony na tym transformatorze. Tutaj z boku jest jeszcze znak kontroli technicznej, chyba z jakimś numerem, ale nawet nie bardzo potrafię ten numer przeczytać. I więcej tutaj żadnych oznaczeń na tym transformatorze nie ma. Wszystko to jest bardzo proste i w sumie w bardzo dobrym stanie. Ciekawi mnie oczywiście, czy ten transformator będzie działał i możemy to sobie od razu wypróbować. Teraz się tak zastanawiam, że chyba nie mam w tej chwili, nie przychodzi mi w każdym razie do głowy żadne urządzenie, które mógłbym zasilać z takiego 6V transformatorka, ale wezmę sobie może 24V żarówkę. Ona się będzie bardzo słabiutko żarzyła czy świeciła, ale przynajmniej będzie tutaj obciążeniem jakimś dla tego transformatorka. Będziemy mogli sobie sprawdzić, czy on w ogóle działa. Dobra, tę pokryweczkę na razie też odstawię na bok i sprawdzimy sobie, czy ten transformator w ogóle jest sprawny. Ok, mam już tutaj taki malutki zestaw do sprawdzenia naszego transformatora. Wziąłem sobie żarówkę 24V, taką jaką używam często z transformatorem bezpieczeństwa. Ona nie będzie się jasno paliła, ale powinna przy tych 6V, prawdę mówiąc, już zacząć się tutaj żarzyć. Podłączyłem ją przewodem do uzwojenia wtórnego naszego transformatorka, czyli tutaj powinniśmy mieć 6V. A transformatorek, czy uzwojenie pierwotne transformatorka podłączyłem do tego regulatora napięcia Unitrasatra, które obniża napięcie sieciowe, dzisiejsze napięcie sieciowe do poziomu około 220V, także powinniśmy mieć to zgodne mniej więcej z tymi danymi tutaj na transformatorku. Włączę teraz zasilanie tego regulatora, włączę regulator. No i szczerze mówiąc, żarówka powinna się zapalić. O! Zobaczcie, tutaj coś na tym przewodzie zasilającym coś nie styka. O, teraz się świeci, teraz się nie świeci. Dobra, wyłączę to jeszcze raz i sprawdzimy ten przewód, bo ewidentnie tutaj gdzieś jest jakiś problem. Odłączam wszystko od prądu. Żarówkę też. To sobie na razie odsunę, przepraszam. Prawdę mówiąc, powinienem był wcześniej sprawdzić tutaj przejścia prądu. Wszystko mamy odłączone. Momencik. Ponieważ widzieliśmy, że ten transformator jest sprawny, żarówka zaczęła się zapalać, zaraz to sobie jeszcze powtórzymy, to ja może od razu ten przewód stąd odkręcę i wymienimy go na taki, jaki chciałbym tutaj założyć, ewentualnie właśnie też ze starą bakelitową wtyczką. Odkręcę też te styki. I ten. Te są nawet, widzę, zlutowane na stałe, czyli tylko regulując tym stykiem moglibyśmy, podłączając go tutaj czy tutaj, wszystko jedno jest to zmostkowane tą blaszką, mamy zasilanie z sieci 220V, a podłączając go tutaj mamy zasilanie z sieci 125V, tak jak jest to tutaj napisane. Natomiast tutaj jest to zlutowane na stałe, nawiasem mówiąc, zaraz będziemy musieli to rozlutować, jak będziemy ten przewód wymieniać. To już mam odłączony. Ten przewód z tą nieoryginalną późniejszą wtyczką odkładam i zaraz przyniosę taki, który chciałbym tutaj zamontować.
O, zobaczcie, to jest na przykład taka właśnie stara polska bakelitowa wtyczka, jaką chciałem tutaj zamontować, bo takie wtyczki najczęściej przy tych transformatorach widziałem i takie wtyczki były stosowane na przełomie lat 50. i 60. Prawdę mówiąc, to widziałem też często, że przy tych transformatorach były takie przewody, jakie widywałem też przy polskich odkurzaczach z końca lat 50. Dwużyłowe, na przykład w kolorze zielonym albo w kolorze niebieskim. Widzieliśmy to już przy kilku odkurzaczach, na przykład Gamma z 57 czy 58 roku, czy przy odkurzaczach Gamma 2 z 59 roku. Ja chyba takiego starego przewodu nie mam, zaraz to jeszcze sprawdzę, ale zaraz jakiś taki dwużyłowy, ładny, czarny przewód w podwójnej izolacji znajdę. Myślę, że jakieś 50 cm spokojnie tutaj wystarczy. O, mam już tutaj jakieś, nie wiem, 50-60 cm całkiem fajnego, grubego, dwużyłowego przewodu, takiego gumowego. Myślę, że on do tego transformatora i do tej wtyczki będzie dużo ładniej pasował niż ten, który tutaj był. Pamiętajmy, że jeszcze ten rzutnik slajdów czy przeźroczy, który był z tym transformatorkiem używany, on też był jeszcze własnym przewodem do transformatorka podłączany, także dużo dłuższy przewód tak naprawdę nie jest nam tutaj potrzebny. No i teraz będę chciał tutaj wymienić tylko przewody w tej wtyczce. Rozkręcę ją. O, fajnie, tutaj mamy ten przewodzik podłączony. To ja sobie tutaj odkręcę te śrubki. Wyjmę ten przewód i zaraz sobie założymy ten. Patrzę, jak długi on tutaj powinien być. Tu będzie gdzieś przycięty, no to nawet jeszcze mogę troszeczkę chyba skrócić te przewody. No to montujemy teraz wtyczkę. Tutaj sobie wkładam te dwa bolce. Tutaj przewód będzie przycięty. Nakładam wieczko wtyczki. Od tej strony wkładam nakrętkę, śrubę. O, tak, żeby to było równiutko spasowane. O, wtyczka się ładnie trzyma. Przewód jest tutaj przycięty, zabezpieczony przed wyrwaniem. Całkiem fajnie to wygląda z tym grubym przewodem. A tutaj z tej strony, żeby już nie lutować tych przewodów na stałe, to dałem takie malutkie styki i je tutaj po prostu przykręcę. Zaraz to spróbuję, ponieważ ten przewód tutaj wchodzi tak, to zostaje trochę mało miejsca, ale zaraz to spróbuję jakoś tutaj w miarę ustawić, żeby to się wszystko zmieściło. Przykręćmy najpierw ten. Może jakoś tak. Tutaj wejdzie ten przewód. A ten będzie jakoś o tak troszkę podgięty. Dobra. O, może teraz ten przewód tutaj zablokuję, żeby on już sobie tutaj siedział, tak jak to ma być. Troszkę mało miejsca tutaj jest, ale zaraz jakoś sobie z tym damy radę. I teraz tutaj z drugiej strony druga śrubka. Przewód tutaj tak siedzi, żeby był blokowany. No, chyba tak, chyba dobrze go będzie to trzymało. No tak, spokojnie, nie ma niebezpieczeństwa, że zostanie tutaj wyrwany. Dobra. A ten drugi przewodzik damy po prostu tutaj. OK. Teraz powinno to już być mocno wszystko połączone.
Myślę, że teraz z tą czarną, starą, oryginalną bakelitową wtyczką wygląda to dużo lepiej, też z tym czarnym gumowym przewodem robi to dużo lepsze wrażenie niż poprzednio. No to myślę, że teraz możemy, zanim zamkniemy pokrywę, możemy jeszcze raz zrobić próbę tego transformatorka z naszą 24V żarówką. No to tak, tę naszą wtyczkę od transformatora wkładam sobie tutaj do tego regulatora napięcia. Regulator jest podłączony do listwy zasilającej. Włączam zasilanie. Żarówkę mamy podłączoną tutaj do uzwojenia wtórnego naszego transformatorka. No i tym razem od razu zaczyna się świecić. Pamiętacie, tutaj na początku z tym oryginalnym przewodem coś tutaj nie kontaktowało. Dopiero jak nim poruszyłem, to żarówka się zapaliła. O, tym razem działa to za każdym razem. Ona bardzo słabiutko się żarzy, to jest tylko 6V, żarówka jest 24V, ale myślę, że to dosyć wyraźnie widać. No dobrze, to sprawdźmy teraz. Żaróweczka cały czas się świeci, transformator jest podłączony. Sprawdźmy teraz tutaj napięcie na wejściu do uzwojenia pierwotnego i na wyjściu z uzwojenia wtórnego. Najpierw sobie ustawię na zakres do 600V prądu przemiennego. No 224-225 V mamy dzięki temu regulatorowi. Dobra, teraz troszeczkę zmniejszę zakres na 200V. Sprawdźmy tutaj na uzwojeniu wtórnym. Pod obciążeniem żaróweczka cały czas się żarzy. Mamy tutaj 6,4 V. Fajnie. Bardzo się cieszę, że ten transformator jest sprawny. Myślę, że do jakichś urządzeń zasilanych właśnie napięciem 6V będziemy mogli go używać, a mam nadzieję, że prędzej czy później uda mi się zdobyć też ten rzutnik slajdów czy przeźroczy, który oryginalnie był z tymi transformatorami używany i będziemy mogli go sobie wtedy obejrzeć w działaniu. Przepraszam, wyłączę też tutaj z gniazdka. Bardzo się cieszę, że udało się nam przede wszystkim poprawić funkcjonowanie tego transformatora, bo tak jak pamiętacie, z tym poprzednio zamontowanym przewodem, nieoryginalnym zresztą, tutaj prawdopodobnie gdzieś już było coś uszkodzone i on nie w każdej pozycji kontaktował. Na początku nie chciało to działać, teraz działa bez problemu. No a po drugie udało się nam też poprawić estetykę wyglądu tego starego transformatora z końca lat 50. Mamy wreszcie taką wtyczkę, jaka powinna być w nim zamontowana i jaka pewnie oryginalnie była zamontowana. No i mamy też taki gumowy, czarny przewód, który troszkę bardziej przypomina ten, który oryginalnie się przy tego rodzaju transformatorach znajdował. Także ja teraz wyczyszczę jeszcze troszeczkę tę obudowę i zaraz możemy ją zamontować. O, myślę, że teraz po wyczyszczeniu ta obudowa prezentuje się już naprawdę ładnie, nawet tabliczkę udało się troszeczkę jeszcze doczyścić. Nawiasem mówiąc, te rzutniki, nie pamiętam czy o tym już mówiłem, rzutniki slajdów czy rzutniki przeźroczy były malowane dokładnie w tym samym kolorze. Raz chyba widziałem taki w szarym kolorze młotkowym, natomiast najczęściej były one właśnie takie czarne, dokładnie jak ten transformatorek. Tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że taki rzutnik przeźroczy uda się znaleźć. No to możemy teraz tę obudowę z powrotem na transformatorek nałożyć. Przykręcam tutaj po prostu te dwie śrubki znajdujące się w pokrywie. No i to malutkie urządzenie mamy ponownie zmontowane. Może jeszcze jakieś gumowe nóżki warto byłoby tutaj do tego transformatorka dorobić. Mamy urządzenie ponownie zmontowane. Myślę, że możemy na koniec zrobić jeszcze jedną próbę z naszą żarówką, bo w tej chwili nie przychodzi mi do głowy, tak jak powiedziałem, inne 6V urządzenie, które mógłbym tutaj za pośrednictwem tego transformatorka uruchomić. No dobra, to zobaczmy jeszcze na końcu, jak to wszystko działa po zmontowaniu. No, żarówka bardzo delikatnie zaczyna się żarzyć. Tak jak powiedziałem, nie mam pomysłu jakiegoś innego urządzenia 6V. Jeżeli macie jakiś pomysł, do czego jeszcze taki transformatorek mógłby się w warsztacie przydać, dajcie znać. Ja się cieszę, bo będzie on fajnym dodatkiem do kolekcji starych polskich transformatorów. W tym przypadku transformatorek z zakładów wytwórczych aparatury precyzyjnej A17 w Świebodzicach, późniejszych zakładów Refa. Jak znajdę taki transformatorek z logo Refa, to też go chętnie
tutaj w warsztacie obejrzymy, a ja, tak jak powiedziałem, mam wielką nadzieję, że znajdę też taki rzutnik do przeźroczy wyprodukowany w stołecznych zakładach metalowych numer 2, który oryginalnie był sprzedawany właśnie w komplecie z tymi transformatorkami, zresztą starych, fajnych przeźroczy, między innymi Warszawy z lat 60. mam dosyć dużo i warto będzie obejrzeć nie tylko sam rzutnik, ale też te przeźrocza. Ja Wam w każdym razie za dzisiaj bardzo dziękuję. Cieszę się, że ten malutki transformatorek, przepraszam, wyłączę to, udało się sprawdzić, doprowadzić do użytku i, tak jak już powiedziałem, poprawić trochę jego wygląd. Fajny, malutki zabytek. Mam nadzieję też, że będzie się tutaj przydawał. A ja się teraz szybko biorę za przetestowanie tych dwóch starych, własnej roboty prostowników, które widzieliśmy na początku tego odcinka i mam nadzieję, że możliwie szybko, może wszystkie nawet 3 w jednym tygodniu, uda mi się Wam pokazać, czy tamte prostowniki w ogóle jeszcze działają i czy też będą nam się tutaj w warsztacie przydawały. Dzięki jeszcze raz za dzisiaj, cześć, do zobaczenia.